Takie dwie solidnej wielkości karkówki wędziłem gorącym dymem i podpiekałem w wędzarni. Wygląd, aromat i smak. Czego więcej potrzeba? Zapraszam na film. Witajcie moi mili. Tutaj mam dwie solidne karkówki. W zalewie mokrej leżą już 16 dzień. Miały być 14, no ale życie scenariusz napisało trochę inny i nie miałem czasu wcześniej się nimi zająć. Ale żeby takie długie peklowanie mięso mogło przetrwać, trzeba dobrze przygotować zalewę peklującą i na to są różne sposoby. No i przede wszystkim trzeba dobry surowiec do środka włożyć. Świeże mięso, a nie jakąś tam super, hiper, mega promocję, bo każda promocja jakąś przyczynę ma. I jeżeli te dwa proste warunki będą spełnione, to po takim czasie zalewa powinna po otwarciu przez cały czas pachnieć tymi ziołami, które do środka daliście. Co do zapachu nie mam wątpliwości. Wyciągam, opłuczę, zapakuję w siatki i będę suszył, a wy zobaczcie, jak ja to przygotowałem. Postanowiłem peklować je na mokro. Przygotowałem 255 g soli peklującej, 2 łyżeczki pieprzu, 2 łyżeczki jałowca i po 1 łyżeczce czosnek, rozmaryn i tymianek. Potem dodam jeszcze inne przyprawy. Zaczynam od 3,4 litra wody, w której rozpuszczam sól. Mam dwa kawałki karkówki, jeden powyżej 2,5 kg, a drugi powyżej 3. Są duże, więc wprowadzam solankę także do środka mięśnia w ilości 50 ml na kilogram. Robię to w wielu miejscach. Teraz pozostałe przyprawy wrzucam do wody i mieszam. Karkówkę wkładam do wysterylizowanej beczki i zalewam solanką z przyprawami. Dorzucam kilka liści laurowych i wkładam talerzyk dociskowy. Zapomniałem jeszcze o czymś. Dokładam około 2 łyżeczek mieszanki do peklowania Sekret Dziadka Feliksa. Zakładam pokrywę i wstawiam do lodówki. Co kilka dni zaglądam i mieszam zawartość beczki. Wracam do aktualnych wydarzeń. Karkówki są opłukane, teraz je osuszę za pomocą ręcznika papierowego. Tak samo postępuję z drugą. Przygotowałem aplikator. Nie jest przykręcony do stołu, tylko luźny. Naciągam na niego siatkę. Końcówkę siatki można wiązać lub użyć zaciskarki. Następnie przepycham karkówkę przez aplikator do siatki. To samo czynię z drugą. Teraz odwieszam karkówki do ocieknięcia i osuszenia. Wspomagam się wentylatorem. Już podsuszone przenoszę do wędzarni, gdzie je rozgrzewam i dosuszam. Żeby zwiększyć przepływ powietrza, podważam lekko generator dymu. Ustawiam sobie czas 45 minut oraz temperaturę 50 stopni. Uruchamiam proces. Po upływie tego czasu sprawdzam suchość powierzchni i stwierdzam, że jest bardzo dobrze. Teraz mogę więc działać dalej, czyli rozpocząć wędzenie. Usuwam wspomniany kijek. W generatorze dymu mieszanina buka i śliwy. Tym razem ustawiam 60 stopni, czas wstępnie na 3 godziny. I uruchamiam generator dymu na tyle samo czasu. Pozostaje cierpliwie czekać.
Na iglakach i tym podobnych jeszcze ładna zieleń, ale jak się spojrzy na las, to już piękna kolorowa jesień. Po 3 godzinach kolorek już jest, ale jeszcze go trochę za mało. Przedłużam o godzinę. Po 4 godzinach jest lepiej i myślę, że tyle wystarczy. W większą karkówkę wbijam termometr, by mierzyć temperaturę w środku mięsa. Ustawiam temperaturę docelową w mięsie na 68 stopni, a temperaturę w wędzarni wstępnie na 90. Parzenie takiej karkówki w wodzie trwałoby pewnie około 3 godzin. Podpiekania należy się spodziewać nawet dłuższego. Już są karkówki ładnie podpieczone i mają w środku 62 stopnie. Podniosłem temperaturę na około 110 stopni, a czas na godzinę. I tak będę utrzymywał do osiągnięcia 68 stopni w mięsie. Już naprawdę niedaleko. Ale czasu chyba za mało, więc przedłużę go jeszcze o 10 minut. Powinno wystarczyć. Czas dobiegł końca i temperatura jest osiągnięta. Tak wyglądają gotowe, wędzone i podpiekane karkówki. Próbuję je nagrać na tle ogrodowych drzewek, ale strasznie ciężko jest taki ciężar utrzymać jedną ręką. Wieszam je w chłodnej spiżarni, żeby ostygły. A to już po 2 dniach wiszenia w spiżarni. Czas spróbować. Bardzo, ale to bardzo intensywnie pachnie. No i to dzięki temu, że było wędzone i podpiekane w wędzarni. Gdyby to było parzone, to troszeczkę tego aromatu dymu byłoby mniej. Taki kawałek powyżej 2 kg to on też się powyżej 2 godzin parzy. No, w wędzarni trwało to trochę dłużej. W wędzarni ogniowej byłoby trudno tak utrzymywać temperaturę, może by trzeba było podskoczyć wyżej. W elektrycznej poszło mi to łatwiej, ale dało się. Z tym, że trwało. Zacząłem od podpiekania w temperaturach na poziomie 90 stopni, ale potem, jak widzieliście, pozwoliłem sobie na wzrost. Trzeba zajrzeć do środka. Pachnie świetnie. Zobaczymy, jak wygląda i jak smakuje. Po zdjęciu siatki. Najpierw taki większy kawałek, żeby głębiej zajrzeć. Pięknie w przekroju wygląda. I zacnie smakuje. Warto robić wyroby domowe. Mam naprawdę sporo porządnej, domowej
karkówki, baleronu, karczku, jak to byście chcieli nie nazwać. Ale jest to wędlina wędzona i podpiekana w wędzarninie, parzona. I smakuje naprawdę zarobiście. Jest świetna w smaku. Bardzo fajnie wygląda. No i teraz tylko pozostaje decyzja, co z tym zrobić. Czy to na bieżące potrzeby? No to trochę tego za dużo. Chyba że planujecie jakieś większe wydarzenie rodzinne. Albo macie też z prawej i z lewej strony trochę bliższej i dalszej rodziny do obdarowania. To już zostawiam Waszej decyzji. Ja jeszcze pstryknę fotkę, a Wam jak się podobało, poproszę o łapkę w górę. Czekam na Wasze komentarze. Wiadomo, łapki w górę, komentarze to lepszy zasięg filmu i za to z góry dziękuję. Na razie, trzymajcie się, hej! Chcesz więcej podobnych filmów? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.